Cześć, nazywam się Marek Berkan i jestem miłośnikiem jazdy na motocyklu. To jest pierwszy z 3 odcinków filmu o wyjeździe do Maroka w marcu 2026. W tym odcinku zobaczycie filmy z sekcji trasy TMT od A do K, to jest od Nador przy Morzu Śródziemnym do Sahary, a ja opowiem, czym jest trasa Trans-Morocco Trail, którą jechaliśmy. W drugim, następnym odcinku zobaczycie filmy od sekcji od L do S, czyli Atlas Wysoki, a ja opowiem wtedy ogólnie o zwiedzaniu Maroka. W trzecim i ostatnim odcinku zobaczycie filmy z sekcji T oraz z miast i gór w drodze powrotnej na północ, a ja opowiem o logistyce, jak z Polski można się dostać do Maroka i innych ciekawostkach z tego kraju. Zapraszam. Cały wyjazd trwał 17 dni, przejechaliśmy około 4300 km. Drogę, którą pokonaliśmy, prezentuje mapa, którą widzicie. Jasnobrązowy ślad w tle to właśnie trasa TMT, której nie pokonaliśmy do końca, do brzegu Atlantyku, bo skończył nam się czas i musieliśmy wracać na północ, ale zwiedziliśmy po drodze jeszcze Marrakesz i Chafchaouen. Dojechaliśmy na miejsce, gdzie są nasze motocykle, czekamy na ich wyładowanie. Jeżeli pogoda nam pozwoli, to ruszamy dzisiaj dalej w kierunku Almerii i stamtąd promem do Maroka. Na ten wyjazd wybraliśmy się grupą 4 motocykli. Nasze maszyny zostały wysłane ciężarówką do Malagi w Hiszpanii, a my polecieliśmy tam samolotem i dopiero stamtąd ruszyliśmy dalej do Afryki. Jesteśmy w Almerii, czekamy na prom. Już tutaj przygotowani, motocykle czekają razem ze mną, a prom widać tam w oddali. Jako motyw przewodni wyjazdu wybraliśmy przejechanie trasy Trans-Morocco Trail od jej początku w miejscowości Nador, tak daleko jak pozwoli nam czas, a potem w drodze powrotnej chcieliśmy zwiedzić Marrakesz i słynne niebieskie miasto Chafchaouen. Przed wyjazdem spędziłem sporo czasu na przygotowaniach i przeczytałem 2 przewodniki. Jeden to klasyczny turystyczny, a drugi to przewodnik Maroko Overland Chrisa Scotta, współautora dużej części trasy TMT. I właśnie ten drugi okazał się szczególnie wartościowy, bo opisuje Maroko z perspektywy podróżnika pojazdu terenowego, także motocyklisty. Właśnie wstaliśmy rano na promie, wyszliśmy na pokład i w oddali już widać światło Afryki. Nie wiem, na ile będzie to widać na filmie, natomiast to już musi być to. Proszę, tutaj już pojazdy wyjeżdżają, my jesteśmy gotowi, spakowani. Maroko! Tada! Widzę bankomaty po prawej, ale nie za bardzo widzę coś, co by przypominało kantor. Pierwsze pytanie od lokalesów było to, czy chcemy wódki. Już są przemili. Wiedzieliśmy się właśnie, że jest Ramadan. Znaczy wiedzieliśmy to wcześniej, ale nie myśleliśmy, że wszystko będzie pozamykane nawet przy porcie. No nie uwierzycie. McDonald's. Wszystko przepięknie zamknięte, ale przynajmniej sobie strzelimy pamiątkową fotkę. Kafeteria Cherry and Berry, czyli miejsce, gdzie zaczyna się trasa TMT, Trans-Morocco Trail. Miejsce fajne, tylko niestety wszyściuteńko jest kompletnie zamknięte, bo jest Ramadan. Gdy przed wyjazdem zapoznałem się z informacjami o Trans-Morocco Trail, to okazało się, że jest to jedna z najbardziej znanych tras offroadowych w Maroku. Powstała stosunkowo niedawno jako efekt współpracy 2 podróżników, Chrisa Scotta i Eda Gilla. Trasa liczy około 3000 km i prowadzi przez najbardziej zróżnicowane regiony kraju, od wybrzeża Morza Śródziemnego przez góry Atlasu aż po Saharę. Została złożona z lokalnych dróg, szlaków i pustynnych ścieżek, które przez lata były eksplorowane i dokumentowane przez jej twórców. Było to, no. No to zawracajcie. No, to jest początek naszej trasy. Wygląda dosyć hardo, bo nie ma żadnej wskazówki na miejscowość, no ale... Bo ty to widzisz normalnie na trasie swojej, tak? Tak. Dobra. Włączę te
Jest bardzo ładnie. Właśnie zaczynamy naszą trasę. Dobrze, bo wieje wiatr, więc nie będzie kurzyć nam wzajemnie. Ale trasa wygląda na razie niezłej jakości. Kluczową rolę odegrał tu Chris Scott, brytyjski podróżnik i autor przewodników, który od lat 80. przemierza Saharę różnymi środkami transportu. To właśnie jego doświadczenie i wieloletnia znajomość Maroka sprawiły, że TMT nie jest przypadkowym śladem GPS, ale przemyślaną trasą, która prowadzi przez najbardziej autentyczne i różnorodne miejsca tego kraju. Dobrze utrzymana, tylko kamienista, więc trzeba uważać, żeby się nie poślizgnąć. No, widok mega. I wjeżdżamy bardziej w interior. Nie no, elegancko. To chyba dlatego pisali, że to nie jest odpowiednia dla dużych ciężarówek. Jeszcze okej. Bez mobilny po deszczu. Nasze wrażenie po przejechaniu całej trasy było takie, że TMT prowadzi w większości przez mało turystyczne obszary. Dzięki temu można zobaczyć Maroko bardziej autentyczne, zupełnie inne niż to kojarzone z Marrakeszem czy popularnymi atrakcjami. W dużej części są to lokalne drogi gruntowe używane przez mieszkańców, więc zwykle są przejezdne i nie sprawiają problemów nawigacyjnych nawet na pustyni. Technicznie trudniejsze są wyschnięte koryta rzek, zwłaszcza piaszczyste lub kamieniste, zjazdy i podjazdy z ich brzegów, kamieniste przełęcze z ciasnymi zakrętami oraz pojedyncze łachy piasku na pustynnych odcinkach J i K, które później zobaczycie. I wracamy dalej na szlak. Ale przynajmniej teraz nie będzie kurzyć, albo będzie mniej kurzyć. I Jamaszka. Wyruszając na trasę TMT trzeba wiedzieć, że to nie jest trasa dla kogoś, kto zna tylko i wyłącznie asfalt. Przydaje się terenowa technika jazdy i kondycja pozwalająca przez wiele godzin jechać na stojąco. Idealny na taką trasę byłby lekki motocykl około 150 kg, ale na średnich maszynach, takich jak Tenera 700, ta trasa była naprawdę przyjemna. I nawet cięższym Nordenem 900 dało się to przejechać, choć trzeba było mieć odpowiednie opony. Najlepiej takie 50x50 albo nawet 80x20. To jest most? No i Strzel szwajcarski. most jak żywy. No dziurska niezły. Nie, wiesz co, wydaje mi się, że tam trzeba było pojechać. Tą taką mniejszą ścieżką. Musimy zawrócić, bo tu jedziemy kompletnie w bok. Widzę, że chyba nie tylko my tu zawracaliśmy. Na trasę tego typu należy zabrać ze sobą miękkie torby, które lepiej znoszą niegroźne upadki. Sztywne aluminiowe kufry łatwo uszkodzić, a przy większej prędkości mogą się zgiąć w sposób uniemożliwiający ich ponowne zamknięcie lub całkiem urwać. Sztywny kufer to także ryzyko obrażenia dla nogi, jeżeli zostanie przygnieciona w trakcie upadku. Miękkie torby to lekkie i proste rozwiązanie. W trakcie upadku ściera się zewnętrzna warstwa, a nasze rzeczy pozostają nieruszone w wewnętrznej wodoszczelnej torbie. Po upadku wystarczy podnieść motocykl, wytrzepać ewentualne pozostałości ziemi lub piasku i można jechać dalej. I takie tu oto okoliczności przyrody przepiękne. W mojej ocenie trasa TMT jest łatwiejsza niż trasy Adventure Country Tracks w Europie, z których filmy widzieliście na moim kanale, bo trudne miejsca nie są tutaj aż tak gęsto upakowane. Z drugiej strony odległość od cywilizacji bywa większa, dlatego warto mieć ze sobą lokalizator satelitarny i odpowiedni zapas wody. Braku paliwa nie trzeba się tu specjalnie bać, bo odcinki między tankowaniami miały zwykle od 100 do 150 km. Dużą zaletą trasy jest też podział na logiczne sekcje, bo ułatwia to planowanie noclegów i przerw. Trzeba tylko pamiętać, że np. sekcje E i F łączą się nie w miasteczku, tak jak pozostałe sekcje, ale dosłownie na skrzyżowaniu pośrodku pustkowie.
Ale to faktycznie wygląda. Także chyba wyjątkowo zaleciłbym rekonesans na piechotę. No, jest tu dosyć, powiedziałbym... Shit, fuck. Dobra. Ale się nie wyłożyłem, ale było blisko. Zwycięstwo! Jedź, dawaj. Pierwsze sekcje trasy TMT dawały nam czas, żeby spokojnie się zaznajomić ze specyfiką terenu, ale im dalej na południe, tym mocniej zaczynały się trudności. Trafiały nam się odcinki bardziej wymagające technicznie i kondycyjnie, kamieniste przełęcze, a później także pierwsza prawdziwa pustynia. I właśnie na pustyni okazało się, że precyzyjny ślad GPX jest absolutnie kluczowy, bo przecinających się ścieżek było mnóstwo i bez dobrej nawigacji trudno byłoby wybrać właściwą z nich. Pierwszy nocleg w Maroku w miejscowości Taourit. Spoko, tylko żeby, wiesz, boki... Apartament z garażem okazał się jednak bez garażu, ale właściciel pozwolił nam wstawić nasze motocykle do klatki schodowej. Piękna pogoda, ruszamy w trasę. Łańcuch przesmarowany w ostatniej chwili. Ta pierwsza część wyjazdu od Nadru do Sahary świetnie pokazała, czym TMT naprawdę jest. Zaczyna się od północy, gdzie za plecami zostaje Morze Śródziemne, potem wjeżdża się w coraz bardziej suche, surowe krajobrazy, a dalej przychodzą kamieniste góry, pustynne szutry, wyschnięte rzeki i w końcu piach. To właśnie tutaj najlepiej było widać charakter tej trasy. Dużo przestrzeni, mało turystów, szutrowe lokalne drogi i ogromna różnorodność terenu. I tak nawigacja pokazuje, że w tamtą stronę? Nawigacja pokazuje między jednym a drugim. No bo zobacz, tutaj jest droga. I to zupełnie dobra. A? Tak, to jest tutaj, to musicie dojechać. To widać, że nawet ktoś dnem rzeki jeździł. O, ależ pięknie. Dwóch z nas, Waldek i ja, mieliśmy interkomy, więc dzięki temu komunikowaliśmy się na bieżąco i ostrzegaliśmy się o trudnościach, które napotykamy. To nam też ułatwiało koordynację całej grupy, bo pozostałe dwie osoby po prostu jechały za nami. Piękny widok. Nie wiemy, na jakiej jesteśmy wysokości, ale ładna przełęcz. Najciekawsze jest to, że jest 10 stopni. Ale przy tej pogodzie to w zasadzie nie ma większego znaczenia. Przy tym słońcu no jest naprawdę ciepło. I taki oto tu mamy sklep spożywczy. Dosyć dobrze schowany, natomiast zwróciło naszą uwagę to, że stoją samochody. Którą najprawdopodobniej zaraz będziemy jechać. Widoki są obłędne.
Wszyscy są, wszyscy są. Dobrze, to jedziemy dalej. No to jazda. 25 km w takim terenie. Trochę nas tu wytrzęsie, ale wygląda dosyć solidnie. Jak wcześniej wspomniałem, plan trasy TMT można pobrać jako plik GPX ze strony internetowej i wgrać sobie na motocyklowej nawigacji. Całość trasy jest podzielona na odcinki opisane kolejnymi literami alfabetu, co ułatwia komunikację, np. na forach, bo komentujący piszą wtedy o odcinku K, a nie używając nazw miast, które łączą te odcinki, np. Mercuga-Alnif. Dzięki temu dużo łatwiej jest zrozumieć, o który fragment chodzi. Zrobimy sobie fotę, jak będziemy wracać. Przed nami, a raczej pod nami jest Debdu. Wygląda na dosyć duże miasto. Bagietki są doskonałe, świeże, więc zabieramy to wszystko i jedziemy na punkt widokowy. Wszędzie dookoła góry. A tam resztki jakiejś starożytnej, albo przynajmniej co najmniej starodawnej twierdzy. A w dole miejscowość, którą minęliśmy. Do każdego z odcinków metadanych w pliku GPX jest opis, w szczególności ile procent stanowi offroad, czy są jakieś szczególnie niebezpieczeństwa oraz jak wygląda dostęp do paliwa oraz ogólna odległość od cywilizacji. Odcinki są podobnej długości około 100 km, ale niektóre nawet mają 200 km. W praktyce wyszło nam, że średnio dziennie mogliśmy pokonać 2 takie odcinki. Spodziewaliśmy się szutru i jakichś trudności, ale na razie droga jest przepiękna i całkowicie asfaltowa, więc jedzie się rewelacyjnie. No tutaj to nawigacja będzie musiała być czujna, ale na szczęście mam wrażenie, że przed nami ktoś jechał. Więc ślad jest dosyć wyraźny. No, niezłe miejsce, niezłe. Mega traska, mega widoki. Tu mamy skalistą pustynię. Wygląda przepięknie. No, prawie drogi nie widać. Bez nawigacji to byłaby niezła jazda. Znaczy samemu według mapy to by się czegoś takiego nie znalazło. Nie ma sił. A, bo wjechaliście tam jakieś dziurska były, musicie objechać, tak? No, to trzeba pilnować tego niestety. Trasa jest w koło nie wiadomo czego. Masa drobnych dróżek przez pustynię i tylko nawigacja nam mówi, którą mamy wybrać. Tym bardziej, że one są tutaj tak blisko od siebie, jest ciężko wybrać, która jest nasza. No, uwaga, piach. Tutaj widzicie te fragmenty drogi, gdzie pokonywanie wyschniętych koryt rzek stawało się coraz większym problemem. Uwaga, psy. I to jakieś kurna agresory. Było blisko. Pokonywanie tych fragmentów nie było szczególnie trudne technicznie, jednak wymagało zwolnienia i szczególnej uwagi.
Elegancko. Kurna, tu się napędzić i nie cholernie ma jak. Musisz do dołu jeszcze raz, bo tak to nie dasz rady. Czekaj, jest może... Spróbuj to, o właśnie, tutaj jest... O, dobra, 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 dobra. Super. Shit, fuck. Wyłaź. Dobra. Wiesz co, nie wiem, czy i tak nie trzeba będzie go obrócić. Kurczę, po lusterku. Dobra, ty wyjdź przede wszystkim. To teraz proszę powoli. Ustalając plan na ten dzień założyliśmy, że przejedziemy odcinki C, D i E. Ze względu na brak noclegu na końcu odcinka E, nazwanego skrzyżowanie Shepherd, planowaliśmy, że odbijemy od trasy TMT na zachód do głównej drogi RN15 i do dużej miejscowości Outat El Haj. Gdy słońce chyliło się już ku zachodowi i dojechaliśmy w to miejsce, to okazało się, że poprzeczna droga, w moim wyobrażeniu główna, jest tej samej jakości co trasa TMT, a wokół nas nie ma w zasadzie nic, co by przypominało cywilizację. Planowany wcześniej odcinek na zachód to było ponad 100 km, więc po uważniejszym przyjrzeniu się mapie obliczyliśmy, że rozsądniej będzie się kierować dalej na południe wzdłuż trasy TMT w kierunku miejscowości Talsint. Dzięki temu przejechaliśmy też znaczną część odcinka F. Tego jeszcze nie było. O, wyczuwam jedzenie. I chyba nawet jest stacja paliw tylko zamknięta. Więc nawet jakbyśmy chcieli tankować, to dopiero jutro, chociaż może jest otwarta. To jest hotel. No jest to hotel, tylko pytanie, czy on jest otwarty w ogóle. Bo tłumów to tu nie ma. A co tam jest? Warzywo i mięcho powinno być. Jest rano, pogoda jest taka sobie średniawa. Uciekamy przed deszczem, który idzie z północnego zachodu w naszym kierunku, ale obliczyliśmy sobie według prognoz, że jeżeli tutaj dojedziemy i dzisiaj rano pojedziemy prosto na południe, to unikniemy go i dojedziemy na Saharę. Jak postrzegasz wczorajszą podróż? Pięknie było. Jak się nam wczoraj jechało? Bardzo dobrze. Traska z wyśmienita, prawda? Bardzo dobrze. Do Mordonu droga nawet jest łatwiejsza. Nie, Tak wyglądał nasz hotel, który w zasadzie otworzono dla nas. Jak widać, w ogóle teraz rolety są zamknięte, byliśmy jedynymi gośćmi, ale obsługa stanęła na wysokości zadania, dała nam kolację, na którą czekaliśmy Popatrz, to było nasze okienko. Nie, nasze okienko było tam wyżej. Tak, a to jest myjnia, w której stały nasze motocykle, w której śmierdziało przeokrutnie, bo była to chyba kuweta wszystkich tutaj okolicznych zwierząt. Ale motocykle przetrwały. Czysto. Miasto to jedno wielkie targowisko. Przynajmniej w tym miejscu, gdzie spaliśmy.
Ale miasteczko nawet jest ładnie zadbane tutaj w centrum. Przynajmniej pomyślane dobrze. Ale nie jest brudno, trzeba im to przyznać. Troszeczkę może jakieś delikatne śmieci są, ale dramatu zdecydowanie nie ma. W wyruszeniu rano z Talsind szybkim asfaltem dołączyliśmy do trasy TMT na odcinku H. Według mapy miał to być dalej asfalt zaznaczony na mapie Google i OpenStreetMap jako żółty, więc liczyliśmy, że szybko go pokonamy. Główną atrakcją tego dnia miał być pustynny odcinek I, który był następny. Niestety niedługo potem asfalt się skończył i zaczął się shooter. Nie spodziewaliśmy się wtedy jeszcze, że to dopiero początek atrakcji odcinka H. Elegancko. Coś, co miało być doskonałym asfaltem, nagle się okazało wjazdem na małą przełączkę, dosyć kamienistą drogą, ale najlepsze i tak miało być przed nami. No dobra, zagadka, którą ścieżkę wybrać. Ale chyba tak będzie lepiej. Dobrze jest. Nie wiem, jak tutaj osobówkami chcieliby przejechać. Kurde, jak po schodach normalnie. Waldek, nie śpiesz, proszę. Hej, im dalej, tym gorzej. Czekaj, kurczę. Naprawdę jest jakiś... Taki tutaj mamy teren do pokonania. Będziemy asekurować Waldka, bo ja zjechałem z duszą na ramieniu. Sławek sobie dał radę, bo to też tenerka i długie nogi. Ale Waldka będziemy asekurować. Znaczy, schody jak się masz. A Google pokazuje to jako trasę zwykłą, którą można pokonać samochodem osobowym. Przynajmniej żadnego ostrzeżenia nie było. Tu są luźne kamienie, ale już jest ale nie ma takich jakby schodów, nie? Jak tam. Tu jeszcze jest trochę schodów, ale z kolei nie ma kamieni. Co, no powiem Ci, że jeszcze się tu zatrzymam i chyba końcóweczkę to bym Cię przeasekurował. O, jesteśmy na płaskim. Ostatecznie powoli pokonaliśmy to cięższe miejsce i pojechaliśmy dalej. Znowu nam się z powrotem zaczyna asfalt, który miał być przez całą długość według Google'a. No cóż. Ale przepiękne miasto po lewej, stary. Znaczy ruiny miasta. Ostatecznie dojechaliśmy do końca odcinka H do miejscowości Boudnib i tam dokonaliśmy zakupu rzeczy na lunch. Takie pierwsze dobre miejsce, żeby się zatrzymać na konsumpcję i ładujemy się w piachy. Jakie piachy? Lekkie piachy, było napisane, lekkie piachy. Jak już wcześniej wspominałem, byliśmy w okresie Ramadanu, więc w Maroku obowiązywał post. Nas jako turystów i podróżnych on nas nie dotyczył, ale przez szacunek dla zwyczajów gospodarzy unikaliśmy jedzenia na widoku, w szczególności w centrum miasta przy sklepie.
Zakupione jedzenie, czyli bagietki i jogurty, zabieraliśmy w ustronne miejsce na trasie. Odcinek I to okazała się już taka prawdziwa pustynia. O, jest wydół. No, jest kawałek takiego piasku głębszego. Nie wiem, czy nie lepiej wybierać ścieżkę obok cudzych kolejn, a nie po nich. To było męczące. Bardzo dobrze, Waldemarze. Piaseczek jest zacny, ale może na prędkości zrobiłem. Shit. Nie poleciałem. Tu widać, że są dwie drogi. Widzę, że samochód jedzie jakąś inną, to jadę za samochodem. Tak, ładnie dno wyjeżdżone. Aczkolwiek podjazd pod brzeg dosyć hardy. 12 km do Café Sahara. Ten fragment odcinka I był epicki. Na filmie może to nie wygląda imponująco, bo krajobraz wydaje się monotonny. Jednak na żywo jazda przez pustynię jest niesamowicie przyjemna. Droga była twarda, tylko z drobnymi piaszczystymi fragmentami, które utrzymując prędkość sprawnie się pokonywało. Doskonała widoczność drogi aż po horyzont pozwalała na bezpieczne rozwijanie sporej prędkości. Sahara Café. I wygląda nawet jakby było otwarte mimo Ramadanu. Napiliśmy się Nescafe, obkupiliśmy się w gadżety lokalne i jedziemy. Gdzieś już tam na horyzoncie powinien być asfalt. Ze względu na zmęczenie grupy zdecydowaliśmy, że dzisiaj pomijamy odcinek J i jedziemy prosto na południe do Marcugi. Genialny widok na wydół. Dotarliśmy ostatecznie do Marcugi, która okazała się zaskakująco turystyczną miejscowością. Riad wygląda fantastycznie. Jak widzicie, jest przygotowany na olbrzymi ruch turystyczny,
Ale tak na dobrą sprawę oprócz nas są chyba tylko jacyś Francuzi. Przygotowane śniadanie. Rodzaj szwedzkiego stołu. To jest wspomniani Francuzi już imprezują. Na trasę K po pustyni. Jak widzicie, jedziemy na lekko. Zostawiliśmy bagaże. Wrócimy dzisiaj w to samo miejsce. Zobaczymy, jak nam ta pustynia pójdzie. Jest zimno. 9 stopni. No, i tak oto wygląda trasa przez pustynię. Wyjeżdżając tego dnia na pustynię, sprawdziliśmy prognozę pogody, ale zwróciliśmy tylko uwagę na brak opadów i słoneczną pogodę oraz na dosyć niską temperaturę, ale kompletnie nie zwróciliśmy uwagi na prędkość wiatru, a to okazało się potem kluczowe. O, fuck. Prawie się. Na początku jechaliśmy na zachód, czyli dokładnie w kierunku, w którym wiał wiatr, więc mieliśmy go w plecy, więc efekt był nawet taki, że było dosyć przyjemnie. Niestety potem, gdy się zatrzymaliśmy, okazało się, że ten wiatr jest naprawdę problematyczny. Do tego stopnia, że trudno było zdjąć kask na postoju. Największym wyzwaniem tego dnia miało być pokonanie koryta większej rzeki. W opisie trasy było to oznaczone jako miejsce trudniejsze dla ciężkich motocykli. Z tego względu właśnie zdecydowaliśmy się jechać na lekko, bez bagaży. Widok lecącego piachu przy powierzchni jest magiczny. Nie jest to przyjemne, ale wygląda fajnie. Bo to jest taki długi odcinek piaszczysty i zaczynam trochę tracić nadzieję, czy my jesteśmy w stanie to przejechać w rozsądnym czasie. Jakieś ślady, ale kurczę, jest też piaseczek. Minęliśmy skrzyżowanie, gdzie był objazd. Na razie wygląda to nieźle, jak na te warunki, bo przynajmniej jest jakiś ślad, widać, że tu samochody jeżdżą. Aczkolwiek też widać, że tu się zaczyna jakiś inny rodzaj podłoża, rodzaj jakiejś gliny. Natomiast wygląda na razie na dosyć twardym. Jest mięciutko. Tu zbliżamy się do kluczowego momentu – pokonania koryta większej rzeki. Chyba będę chciał to najpierw obejrzeć na piechotę. Bardzo proszę. O kurna, tu jest woda. Bo tu się niby zjeżdża do tego dołu i tam jest droga. Tylko jak już tam zjedziemy, to powrót stamtąd to będzie ciężki temat. Więc trzeba jechać, natomiast to jest one way. Tam wjechanie z powrotem to już się nie uda. Wiedzieliśmy, że będzie ciężko, ale nie do końca sobie wyobrażaliśmy, jak dokładnie to będzie wyglądać. Spokojnie. O, widzisz? Na tylny. Najbliżej do tylny. O! No, na szybcioro. Dobra, 3, 2, 1.
Nie, przejechanie przez rzekę to jest tu najprostsza z tych. Dawaj od razu do góry. A, udało się, dobrze, bardzo dobrze. O, ależ pięknie to wygląda. By pojechać, no ale dobra. Wjazd na brzeg z drugiej strony okazał się relatywnie prosty. Zobaczymy, jak teraz trasa będzie wyglądać. Mamy jeszcze około 40-50 km do asfaltu, czyli pewnie mniej więcej drugie tyle, co przejechaliśmy. Więc dużo zależy od tego, jaka będzie jakość. Ale przygoda życia jest na bank. Jakoś tak nieśpiesznie uciekają. Stado wielbłądów, chyba dzikich. Taka atrakcja. Nasza ścieżka jest gdzieś tam na prawo, tylko tam w ogóle nic nie widzę, ale one się w sumie i tak potem schodzą. Kurczę, nie wiem, czy ja źle czuję, czy to deszcz zaczyna padać. Głęboki ten piach, ale no tu obok nie ma niczego lepszego. Jedziemy trochę koło ścieżki. Ciężkie do opisania słowami to, co tu widzimy. Wiatr szaleje. Droga jest ledwo widoczna. No szkoda, że ktoś mnie nie nagrał. No, wciąż czuję, że może być ciężko. Nie, jest w miarę twardo. Jak widać, pogoda nie rozpieszcza, jest 10 stopni. Wieje silny wiatr, ale nie wiem jak chłopaki, ale mnie emocje tak trzymają, że zimno to mi nie jest. To był ten moment na trasie, kiedy wiedzieliśmy, że najtrudniejsze mamy już za sobą. Teraz kierowaliśmy się na północ ku asfaltowi. Jest po prostu epicki ten wiatr. Trochę utrudnia odbiór tego wszystkiego. To jest jakiś Raider, no. Wjeżdżamy na asfalt. Gdy dotarliśmy tutaj na północ, to okazało się, że gdy my byliśmy na południu, na pustyni, to tutaj musiał padać niezły deszcz. No, boję się, że jak tu staniemy, to wiesz, bo rozpadał nam się deszcz. Może się okazać, że zaraz się równie szybko skończy. Tego dnia na środku pustyni, w tym najtrudniejszym miejscu, uświadomiłem sobie, że bardzo ryzykownie postąpiłem, nie informując nikogo, dokąd się wybieramy, na przykład w obsłudze hotelu. Gdybyśmy tam mieli jakiś najdrobniejszy problem, na przykład przebitą oponę, którą trudno byłoby tam samemu naprawić, to wezwanie pomocy stamtąd byłoby bardzo trudne. Okazało się, że komunikator satelitarny, który miał mi służyć właśnie do powiadamiania w takich awaryjnych sytuacjach, zostawiłem ładujący się w gniazdku w hotelu. Dzisiaj dzielimy się na podgrupy. Chłopaki jadą spokojniejszą trasę tutaj oglądać duny. My jedziemy na trasę J, której nie przejechaliśmy 2 dni temu. O, jakaś polska ekipa. Bo widziałem polskie blachy. To jest początek trasy J, której nie przejechaliśmy 2 dni wcześniej. Widok aż po horyzont. Droga
twarda, ale z delikatnym piaseczkiem, więc trzeba cały czas uważać. I łatwo jest pojechać innym śladem i potem bardzo szybko się okazuje, że nie jesteśmy na swojej ścieżce. No i można pojechać gdzieś nie wiadomo gdzie. Więc niestety jazda szybka, ale trzeba od czasu do czasu zerkać na nawigację. O, i tutaj znaleźliśmy z powrotem drogę, z której zjechaliśmy. Są właśnie takie odcinki, które nie są szczególnie trudne, ale trzeba cały czas pracować na nogach. I jest to trochę męczące, jak się nie ma kondycji. Jak się straci tempo, to jest trochę gorzej. Ale my celerka rumieli. Jedziemy dalej. Ciekawy, niebieskawy. Prawdopodobnie jest to jakiś minerał, który składa się na te kamienie. No, wygląda to jak pole jakichś roślin, ale z roślinami nie ma nic wspólnego. Można sobie minerały obejrzeć. Teoretycznie można zabrać, ale formalnie nie można wywozić. Więc temat taki trochę śliski. Stamtąd przyjechaliśmy, a zaraz tam będziemy jechać w dół. Widać, że tutaj wyrównana przez spychacz. Tylko raz piach jest głębszy, raz jest trochę płytszy. Jednak ćwiczenia w Polsce dużo dają. Przynajmniej ma się trochę więcej pewności. No i oponki lepsze pewnie też by tu nie zawodziły. Chociaż te Karu też dają radę, aczkolwiek niekiedy mielą dosyć powoli. No to chyba będzie tutaj właśnie widać doskonale, że przejeżdżamy przez Dunę. Na szybko, 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 na szybko. No i niestety. No. Good. No, thank you. Włączamy ABS i do piaskownicy. Mam farta, bo są jakieś kolejne. Coś tam nawet łapię pod spodem, więc jak z niej nie wypadnę, to może się uda w miarę sprawnie przejechać. No, nie zwolnić, bo trochę głębiej, O, jest farcz. I ostatnia. Mielemy. I jesteśmy na drugiej stronie. Pomyliłem kierunek. Aż boję się myśleć, jak tu się jeździ przy 30 stopniach. Teraz mamy 23. Taki piękny klimat mamy. Jedziemy w tamtą stronę. To są te sławne duny w Marcudze, gdzie ludzie przyjeżdżają tylko po to, żeby je oglądać. Podsumowując, trasa TMT pokazuje dokładnie to, po co jedzie się do Maroka. Surowy krajobraz, poczucie przestrzeni, jazda przez miejsca, które nie wyglądają jak Europa i coraz silniejsze wrażenie, że człowiek naprawdę wjechał w inny świat. Jeśli ktoś pyta, czym właściwie jest Trans-Maroko Trail, to dla mnie odpowiedź jest prosta. To świetnie poprowadzona trasa, która pozwala zobaczyć prawdziwe, mniej turystyczne Maroko, a przy tym daje dużo frajdy z jazdy. To wszystko na dziś. Zapraszam Was na kolejny film, w którym zobaczycie widoki z Atlasu Wysokiego, a ja opowiem o naszych wrażeniach ze zwiedzania Maroka. Jeśli ten odcinek Wam się podobał, to zostawcie komentarz lub polubcie film. Będzie to dla mnie zachęta, żeby robić takich więcej. Do zobaczenia na trasie.